Slimane, Slimao, Slimon? Mam taki niedosyt ballad na Eurowizji. O masz, Dotter 2.0. 200% Francji we Francji, hello! Ho, 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 cześć wszystkim, z tej strony Miechulec i witam Was bardzo świątecznie i oczywiście bardzo serdecznie w kolejnym moim odcinku z serii reakcji na piosenki z Eurowizji. Tym razem sięgam trochę wstecz, bo dzisiaj reakcję na piosenkę francuską, czyli Slimane i Mon Amour. Piosenka, która już została opublikowana miesiąc temu, ale dopiero teraz w sumie mam czas, żeby nagrać. To możecie też już zobaczyć jeden z innych odcinków właśnie z reakcjami na piosenki z Eurowizji 2024. Tutaj Wam, tu albo tu, zawsze myli mi się ta strona. W każdym razie gdzieś tu na górze jest podrzucona karta z odcinkiem z reakcją na Albanię. Dzisiaj Francja, już niebawem Czechy. Ale zanim przejdziemy do reakcji, zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, do obserwowania go na bieżąco. Będę starał się dodawać coraz więcej filmów, nie tylko shortsów, tylko też regularnych filmów, regularnych reakcji, więc mam nadzieję, że Wam się spodobają. No i żeby być na bieżąco, no to po prostu obserwujcie mój kanał. Tak samo zachęcam Was do obserwowania na TikToku, na Instagramie. No i od niedawna, w zasadzie w sumie od kilku dni, istnieje moja grupa, serwer na Discordzie. Tam rozmawiamy o Eurowizji, więc koniecznie wpadaj, link znajdziesz w opisie i w komentarzu przypiętym do tego filmu. Dziś wstęp bardzo krótki, przechodzimy już od razu do reakcji. Slimane reprezentuje, chyba dobrze mówię, Slimane, Slimao, Slimon? Slimon reprezentuje Francję na Eurowizji 2024. To jest już doświadczony wykonawca, tak można powiedzieć, bo jest od ponad dekady na scenie. No i to jest jedna z takich osób, która brała udział w The Voice'ie, czyli to jest kolejna osoba ze stajni The Voice'a i to bardzo dobrze, ponieważ jakby uczestnicy The Voice'a mają przyjemność nie tylko pracować przy ogromnej produkcji telewizyjnej, która może być w jakiś sposób porównywana do Eurowizji, no bo Eurowizja to jest przede wszystkim program telewizyjny. To nie jest tylko koncert, to nie jest tylko wielkie wydarzenie muzyczne, ale przede wszystkim jest to program telewizyjny, więc no, trzeba umieć się odnaleźć w tych realiach. No i faktycznie The Voice jest takim formatem, gdzie rzeczywiście szuka się osób, które po prostu świetnie śpiewają. Tam nie przychodzą raczej osoby, które idą zrobić show albo nie wiem, chcą się pokazać, więc to nie jest ta motywacja. Rzeczywiście wybiera się osoby utalentowane, także jeżeli mamy jakiegoś absolwenta Voice'a, no to wiemy, że jest szansa spodziewać się naprawdę dobrego poziomu. No ale właśnie, co przyniesie nam Francja, co przyniesie nam Slimane? Ja oglądam, ja już słyszałem oczywiście tę piosenkę i nie ukrywam, że gdzieś tam jest na mojej playliście, ale po raz drugi chyba obejrzę taki występ na żywo do tej piosenki, więc no, sprawdźmy, zareagujmy, zaczekajmy na opinię. Jak reakcję, to tylko z kubeczkiem. Dobra, odpalamy. Nie no, jest rączka, jest mistycznie, wiadomo. No, ale przede wszystkim jest wokal. To jest siła tej piosenki i tego wykonawcy. Ale widzę, że realizacja taka podobna do właśnie występu na żywo też Lazary z czasów właśnie promocji piosenki jeszcze przed Eurowizją. I tutaj piano, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, ale to też wiecie, siła doświadczenia i interpretacji piosenki. No niby jest piano, ale wchodzi tak dość pewnie, agresywnie, zaczyna się. Do you love me or not? To w ogóle wygląda jak taki live on tape, żywcem wyjęty. Nie no, super jest to zaśpiewane i zagrane, bo to jest warte też podkreślenia. No i tutaj też niewiele potrzeba, w sumie widzimy światło odbijająca tutaj, światło, nie wiem jak to nazwać, to nie marynarka, nie kamizelka. No element ubioru, o. No ja się rozmarzyłem, jest romantycznie. Nie, no ale to jest sztos. Mam taki niedosyt ballad na Eurowizji, więc no, Francja w jakiś sposób zaspokaja mnie balladowo. No ale zobaczymy, jest jeszcze 30 kilka piosenek. No i bridge.
Znaczy w tym występie się niewiele dzieje, to jest jakby jedna scena i skupienie się na detalach. Myślę, że na Eurowizji tak nie będzie, no bo dojdą wizualizacje i tutaj będzie duży też taki, duże takie pole do popisu. Kurczę, aż mam ciarki, ten refren po tym cichym bridge'u. O, masz, Dotter 2.0. No ale tutaj efekt kamerowy Barbary prawi. No tak, no to 200% Francji we Francji, hello. Or not. No dobra, powiem tak, mnie to porusza i myślę, że nie będę jedynym, kogo to porusza. Wydaje mi się, że to jest właśnie piosenka adresowana stricte do takiego sobotniego widza, czyli do takiej osoby, która rzeczywiście włączy tę Eurowizję raz na rok i obejrzy sobie piosenki i powie sobie, o, on to mnie rzeczywiście oczarował, on to mnie przyciągnął. Więc wydaje mi się, że to jest ten case. Fani Eurowizji mogą być trochę zawiedzeni, mogą odczuwać niedosyt, no bo w sumie w zasadzie to jest po raz kolejny ten sam utarty schemat. To jest, no można powiedzieć, że po raz trzeci w ostatnich 4 edycjach Eurowizji, no otrzymujemy piosenkę, która jest po prostu naprawdę francuska. No i teraz tak. Z jednej strony nie jest to innowacyjne, nie jest to oryginalne i możemy tutaj narzekać w tym kontekście, że Eurowizja od jakiegoś czasu, no to faktycznie promuje bardziej te oryginalne osoby, oryginalne piosenki, oryginalnych wykonawców, że ludzie też tak wybierają, jurorzy tak wybierają i stawiają na coś niecodziennego. Natomiast no ten szablon się Francji sprawdza. Jeżeli spojrzymy na wyniki Francji, no to przecież Barbara prawi drugie miejsce najlepsze tak naprawdę od 30 lat. Kolejny wynik, no to Lazara też 16 miejsce z kolei. Może ono no nie wyszło super, tak? Na pewno oczekiwania były dużo większe, bo ona była faworytką. Nie do wygrania, ale no do czołowej dziesiątki to absolutnie tak, może nawet czołowej piątki. No jednak nie pykło, jednak się nie spodobało, natomiast to jest wciąż jedno z lepszych miejsc w ostatnich latach. Jeżeli prześledzimy Francję na Eurowizji, no to Francja na Eurowizji w ostatniej dekadzie, no to też miała takie momenty, że szorowała dno. Tam Amir trochę poprawił te pozycje, ale przez wiele lat to było 20 miejsca i 20 któreś miejsca, także 16 miejsce wcale nie jest takie tragiczne. Chociażby w 2022 roku postawiono na trochę coś innego, inne tempo zupełnie piosenki i dodatkowo jeszcze jakby inna tożsamość utworu, no bo odwołanie się właśnie do Bretonii, do bretońskiego tamtej kultury, no i to się nie spodobało. To w ogóle zakończyło się fiaskiem, mimo że piosenka też była typowana jako czarny koń. Tak więc wydaje mi się, że Francja idzie utartym schematem. To się po prostu sprawdza. Ludzie oczekują od Francji francuskiej piosenki i mam taką teorię w kontekście Eurowizji, że są kraje, gdzie po prostu one mają tak rozpoznawalne rytmy, tak rozpoznawalne melodie, że my słysząc te melodie od razu jesteśmy w stanie zmaczować, jaki to jest kraj. Od razu wiemy, o kogo chodzi. Tak jest na przykład z Włochami, z Hiszpanią, z Grecją, z Bałkanami, z Ukrainą. Jeżeli sięgają właśnie do tych swoich utworów, które są właśnie takie charakterystyczne dla ich muzyki, to mam wrażenie, że też osiągają lepsze rezultaty. No tylko tyle, że niektóre kraje z tego korzystają, jak na przykład Włochy, Hiszpania powraca do tego trendu, no i raczej jej się dobrze wiedzie, jeśli tylko wykorzystuje piosenkę latynoską, hiszpańską, pełną taką, wiecie, seksapilu i rytmu. No a na przykład kraje bałkańskie, no nie. Kraje bałkańskie, na przykład Serbia idzie bardzo w oryginalność. Słowenia i Chorwacja starają się być bardzo zachodnie. To niestety no, często nie przynosi rezultatów. Tak więc no tutaj na przykład tego komponentu brakuje, a Ukraina z kolei ogrywa ten komponent ludowości wybitnie i osiąga no, super rezultaty. Tak więc
Wydaje mi się, że to ma na myśli Francja i dlatego jest taka piosenka, a nie inna. No i sam jestem ciekawy, jak to wyjdzie, bo powiem tak, jeżeli nie będzie w stawce innych ballad, albo będzie naprawdę super występ, który będzie zapamiętywalny, jestem w stanie uwierzyć, że Francja będzie w czołowej dziesiątce, nie znając konkurencji. Natomiast też widzę taki scenariusz, powiedzmy, typu Lazary, że no, nie będzie to na tyle nic wybitnego, żeby to po prostu docenić. I gdzieś to przepadnie, będzie około 20 miejsca. Coś tak czuję, że to też może być ten scenariusz, no ale trudno, jak to już mówiłem ostatnio, trudno to też tak jednoznacznie komentować, no bo nie wiemy, jaka jest konkurencja i myślę, że kolejne miesiące w tym kontekście będą bardzo ciekawe. To tyle, jeśli chodzi o francuskie reakcje. Daj znać, czy Tobie podoba się piosenka z Francji na Eurowizji 2024. Raz jeszcze zachęcam do dołączenia do mojego serwera na Discordzie, do subskrybowania, komentowania, lajkowania tutaj filmów na moim kanale YouTube. Obserwujcie mnie także na Instagramie i TikToku, a my już niebawem widzimy się w kolejnym filmie. Tym razem będą to reakcje na piosenkę z Czech, no ale już coraz bliżej ten koniec roku, więc też będą takie, powiedzmy, około końcowo-roczne prezenty w postaci kolejnych filmów. Tak więc czekajcie, obserwujcie, a już niebawem widzimy się w następnym filmie. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia.